dzisiejszym odcinku będę opowiadać o Dniu Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. A więc jest to jedno z większych świąt tutaj, które jest obchodzone naprawdę bardzo hucznie. Znany jest z fajerwerek i z filmu Dnia Niepodległości, który w Polsce jest bardzo popularny. Ten o kosmitach, co przychodzą zrobić inwazję na ludziach. No. Today we celebrate our Independence Day. Mój Dzień Niepodległości dosyć był zwyczajny, nie było żadnej inwazji kosmitów, ale za to były śliczne fajerwerki i wiele innych bardzo ciekawych akcentów. Mój dzień miałam zacząć od pójścia na plażę z moimi dzieciaczkami, ale się okazało niestety, że pogoda była dosyć niepewna, było pochmurnie, wyglądało tak, jakby miało się rozpadać, więc zmieniliśmy plany i poszliśmy na plac zabaw. Tylko taki w stylu, wiecie, w środku budynku, nie na zewnątrz. I było strasznie dużo dzieciaków tam, bo oczywiście większość rodziców ma wolne, więc zabierają swoje dzieciaczki gdzieś, żeby coś zrobić ciekawego. Tak więc tutaj nie było akurat żadnych szczególnych akcentów patriotycznych, ale potem jak wróciliśmy do domu na lunch, koło południa myślę, że poszliśmy na paradę. Parada była taka w stylu osiedlowej, to nie była taka olbrzymia parada w Minneapolis, to była po prostu w mieście Hopkins. A ja mieszkam w Minnetonce, ale to jest na granicy pomiędzy właśnie Minnetonką a Hopkins i ta była bliżej, więc poszliśmy na tą w Hopkins i to była taka parada rowerowa, a więc wszystkie dzieciaczki przyniosły swoje rowery, a my zapakowaliśmy rowery naszych chłopców do samochodu i pojechaliśmy właśnie tam do parku i przy parku było wielkie stoiska, były stoiska z różnymi rzeczami do dekoracji rowerków. I ja tak sobie myślę, ale super, będę mogła zrobić jakoś ładnie, przyozdobić, chcę zrobić, żeby rowerki moich dzieciaczków były najładniejsze. I jak podeszłam do nich, hej chłopcy, wiecie co, chcecie, żebym wam pomogła? Pomogę wam, będzie naprawdę fajnie. Oni, Misia, come down. Przepraszam. A więc jak powiedziałam, to co, chcecie pomocy? Oni powiedzieli, nie, jesteśmy w porządku, sami sobie poradzimy. I kurczyły się, tak, to zawsze proszą o pomoc, Ania, możesz pomóc z tym, z tamtym, sami nic nie potrafią zrobić. A teraz jak ja chciałam, to oczywiście, nie. Myślę sobie, kurde, chociaż 2-latek nic nie będzie miał do gadania. Idę do 2-latka, o, chcesz pomocy? A on tak, nie, dobrze, samemu. I mogłam się tylko popatrzeć, jak oni tam przyozdabiają. Swojego roweru nie miałam, bo to tylko dzieciaczki te rowery poprzynosiły. A więc jak skończyli przyzdabiać rowerki, to wyruszyli dookoła ulicy i parkingu zrobić kilka kółek dookoła. I tak to wyglądało. Pokażę tutaj filmik. Okay, you will see later. Yeah, thank you. We're going this way, aren't we? Yep, good reminder, this is not a race, just take it easy. So, 3, 2, 1, go! Sounded like a race. It's not a race, but I want to be first. Yeah, great. Where are we going, George? Oh, yeah!
Jedną z głównych atrakcji, która tam była i na które wszystkie dzieciaki czekały, był wóz strażacki, który przyjechał i miał on wystrzelić fontannę wody. I jak to się stało, w tym samym momencie, kiedy w końcu wystrzelił wóz strażacki wodę, to wtedy się rozpadało, ale tak strasznie, wiecie, tak porządnie. No i było podwójnie mokro. No ale wszyscy zostali, nawet nikt nie poszedł do domu, wszyscy się cieszyli tym. Dzieciaki to w ogóle próbowały nawet na rowerach przez tą fontannę wody przyjechać, co nie wyszło im na zbyt dobre, ponieważ no wiadomo, ciśnienie wody w takim wozie strażackim jest bardzo duże. Jak jeden z tych dzieciaków przyjechał, no to się zachwiał, dobra, przyjechał, a drugi, jakiś młodszy, przyjechał i go zmyło, oczywiście walnął się w twarz, czy tam coś tam, to dużo płaczu. I pomimo tego, że każdy to widział, to dzieciaki i tak, no głupie, dalej próbowały biegać w tą fontannę i tylko ten biedny pan strażak próbował, wiecie, wymijać wszystkich tym strumieniem wody, bo no niestety niektórzy rodzice nawet nie byli zbyt mądrzy i nie trzymali swoich dzieci z dala. Tutaj zresztą zazwyczaj dzieciaki co chcą, to robią i rodzice nie mogą im nawet zakazać, więc no cóż. Taki kraj, ja tam nie będę wnikać w metody wychowawcze tutaj. No ale... A w czasie tego właśnie, jak wszystkie dzieciaki się bawiły w wodzie, mój Jackie to w ogóle się strasznie cieszył, bo on oczywiście wymijał ten wielki strumień wody, ale kałuża jaka z tego powstała, kałuża, on kocha kałużę. Oczywiście w ulubionych bucikach, szybko tup na swoim takim rowerku, wiecie, nie ma takiego rowerku z pedałkami, tylko tam, gdzie się tak nogami odpychasz. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale po angielsku to jest gliding bike. Oczywiście przez największą kałużę, buciki całe mokre, wszystko mokre, a on szczęśliwy. I no w sumie większość tych dzieciaków też się tam pryskała w tych kałużach, co powstały. A ja w tym czasie rozmawiałam z panem policjantem tutaj lokalnym, bo no oczywiście jak ja musiałam na swoje dzieciaczki trochę się powiedzierać, nie idź do kałuży, nie rób tego, uważaj, bla bla bla. No to no, trochę było słychać mój akcent i pan policjant podszedł do mnie i się spytał, no a ten akcent to skąd to jest? I ja tak powiedziałam, że jestem z Polski, tutaj na moim gap year, mam okazję właśnie doświadczyć amerykańską kulturę, dzisiaj się strasznie cieszę z 4th of July i no mieliśmy miłą pogawędkę, może tak przez 10-15 minut czy coś takiego. I tutaj to jest normalne, że ludzie podchodzą do ciebie, rozmawiają z tobą, pomimo że nawet ciebie nie znają, kiedy no wiadomo w Polsce raczej nie gadasz z nieznajomymi. I ludzie tak sami z siebie do ciebie nie podchodzą i no. No ale tutaj to jest normalne, więc sobie miło spędziłam czas. I się dowiedziałam, że w sumie wystrzeliwanie wody z wozu strażackiego to wcale nie jest taka szczególna tradycja na 4 lipca, tylko to no, bardziej taka lokalna, że oni tutaj zawsze to robią co roku, a no nie wszędzie to jest. No w sumie jak się pytałam innych moich znajomych z innych części kraju, to oni powiedzieli, że pierwszy raz o tym słyszą. No, ale mi się bardzo podobało. I ponieważ to była lokalna imprezka, to była taka pani, która wypisywała plakietki, żeby przyczepić i żeby każdy mógł poznać swoich sąsiadów. Trochę wiecie, tak zacisnąć więzi lokalnie. I jak mnie się spytała o imię, ja jej powiedziałam Ania,
No i przyliterowałam i ona tak, no a nazwisko? I ja oczywiście od razu zaczęłam literować, no bo wiecie, polskie nazwiska, no nikt nie będzie wiedział jak tutaj napisać. I ona tak się na mnie patrzy i ja mówię, że no bo to jest polskie nazwisko, to trudno zapisać. I ona tak myśli, zrezygnowana. No to trudno, tylko imię zostanie. Więc byłam Anią z Polski i miałam miły czas tam. No a po południu, w sumie już wieczorem, poszłam na właściwą część, czyli fajerwerki. Fajerwerki oglądałam w parku. W sumie to też nie w Minneapolis, tylko pod Minneapolis, ale były bardzo, bardzo piękne. A więc na kocyku sobie siedzieliśmy z moją rodzinką i oglądaliśmy fajerwerki. No i było milion innych ludzi dookoła, bo tutaj wszyscy Amerykanie właśnie wychodzą przed domy, do parków, żeby oglądać. I było mega tłoczno, ale i mega pięknie. Nagrałam parę filmików i tak oto wyglądały fajerwerki na 4 lipca w Stanach Zjednoczonych. Było bardzo pięknie, no i oczywiście jak to ja, jak widzę fajerwerki, no to od razu mi łzy lecą, troszkę się popłakałam, szczególnie, że było tak pięknie i było w jednym momencie tak strasznie głośno, że się tego nie spodziewałam, nigdy nie słyszałam aż tak głośnych fajerwerków. Naprawdę to było takie trochę, no w sumie też ogłuszające, ale no było super. Tak więc, no 4th of July jest teraz moim takim największym świętem, które tutaj obchodziłam i strasznie się cieszę. I bałam się trochę, ponieważ prognoza pogody była różna. Trochę zapowiadali, że może będzie odwołane fajerwerki, bo no miało padać. I tak sobie myślałam, kurczę, no chciałam tutaj przyjechać właśnie do Ameryki. I jednym z świąt, które szczególnie chciałam zobaczyć, był właśnie Dzień Niepodległości dla fajerwerków. I to by było takie mega smutne, jakby się okazało, że je odwołali. No, ale nie odwołali, miałam to i było fantastycznie. A więc do zobaczenia w następnym wideo, które chyba będzie zresztą o Nowym Jorku, właśnie o szkoleniu oper, które miałam w New Jersey i zwiedziłam Nowy Jork. Tak więc do zobaczenia niedługo. Miłego dnia wszystkim życzę. Pa, pa!